Cześć, dzisiaj zajmiemy się wykonaniem oznaczeń na naszym Cromwellu. Pokażę Wam, jak się do tego zabrać. O kalkomaniach mówiłem już w odcinku na ten temat przy okazji budowy Messerschmitta. Teraz jednak pójdziemy o krok dalej, bo kalkomanie to nie jedyny sposób na wykonanie oznaczeń, przynajmniej niektórych. Jasne jest, że wszelkie znaki na pojazdach malowane były bezpośrednio przy pomocy szablonów lub też nawet odręcznie pędzlem przez załogę. Więc jeśli tylko jest taka możliwość, to warto pomalować model w ten sam właśnie sposób. Oczywiście mowa tylko o prostych znakach, jak na przykład te gwiazdy alianckie, czy też odręcznie wykonany przez załogę czołgu napis Hela na wieży. Napis ten pojawia się na fotografiach dopiero z końca wojny i ewidentnie jest on namalowany właśnie pędzlem, a kalkomania z zestawu przedstawia idealny druk. Myślę, że warto włożyć nieco wysiłków w tak charakterystyczny symbol i spróbować wykonać go lepiej lub gorzej, ale jednak własnymi siłami. Także zaczniemy od tego elementu, chyba najtrudniejszego na tym etapie. Do malowania użyję farby numer 313 z palety Vallejo Panzer Aces. Można też użyć zwykłej białej farby, ta jest odrobinę ciemniejsza. Nie jest to śnieżna biel i jak wskazuje jej nazwa, służy właśnie do malowania oznaczeń. Pędzelek w rozmiarze 00 to jest akurat pędzel firmy Winsor & Newton, bardzo dobry jakościowo, nie jest najtańszy, ale jeśli malujecie dużo takich precyzyjnych drobiazgów, to na pewno warto zainwestować. Tańszą alternatywą, jaką mogę polecić, są polskie pędzle firmy Kozłowski serii 331. Dobrych, precyzyjnych pędzelków będziemy potrzebować też później do prac, do na przykład wykonania odprysków, ale na razie skupiamy się na naszej Heli. Kawałkiem taśmy maskującej wyznaczyłem sobie pole, w którym ma się pojawić napis, żeby po prostu za bardzo się nie rozjechał. No i do dzieła. To jest już robota dla osób o mocnych nerwach. Może na filmie nie wygląda to na nic trudnego, ale wykonanie takiego małego napisu w miarę ładnie i równo wymaga kilku prób na brudno, bez tego nie radzę podchodzić. Po wszystkim można oczywiście wykonać delikatny retusz farbą bazową. Tak to wygląda w moim wykonaniu. Mogło być lepiej, ale tragedii chyba też nie ma. Następny element, którym się zajmiemy, to gwiazdy. Malowane w tej wersji czołgu były one na skrzynkach. W tym przypadku zamiast przyklejać kalkomanie, namalujemy je aerografem przy pomocy własnoręcznie wykonanego szablonu z taśmy maskującej. Na arkuszu kalkomanii przyklejam taśmę o szerokości 18 mm firmy Tamiya i zaznaczam wierzchołki gwiazdy. To w zupełności wystarczy, nie trzeba odrysowywać całego kształtu. Teraz na macie do cięcia ostrym nożykiem łączę tylko punkty ze sobą i mamy gotowe szablony. Przyklejam je w odpowiednich miejscach, sprawdzam, czy są mniej więcej symetrycznie i ponieważ powierzchnia skrzynek jest nierówna, to trzeba dokładnie dopasować taśmę do ich kształtu. Bardzo ważne jest też, żeby dokładnie okleić okolice naszych szablonów, a najlepiej osłonić jest cały model. Przygotowuję sobie farbę, jest to ten sam kolor Panzer Aces 313. Ponieważ jest to farba do malowania pędzelkiem, to trzeba ją rozcieńczyć nieco bardziej i tak do 10 kropli farby dodaję 10 kropli rozcieńczalnika i 2 krople Flow Improvera. 2 lub 3 cienkie warstwy takiej mieszanki wystarczą
w zupełności. Po malowaniu delikatnie zdejmujemy maskowanie i tutaj widzicie, dlaczego warto się przyłożyć do solidnego zamaskowania modelu przy takich zabiegach. Z prawej strony jest wyraźna granica w miejscu, gdzie kończy się taśma. Dalej na model trafiła niewielka ilość farby, chociaż starałem się malować tylko w jednym miejscu. Ten osad to odbite drobinki farby, które przedostały się jakimś sposobem pod ręcznik papierowy. Na szczęście w tym przypadku wystarczył patyczek z bawełną i czysta woda do usunięcia tego osadu, ponieważ były to już praktycznie zaschnięte drobinki farby, które opadły tylko na model, odbijając się od powierzchni taśmy, a potem od powierzchni ręcznika papierowego i tak trafiły na model. Gwiazdy ze względu na skomplikowaną powierzchnię pokryw mogą wymagać drobnych korekt. Tak jak w przypadku napisu retusz robimy farbą bazową, jednak tutaj trzeba też pamiętać, że w fabryce oznakowania też były malowane od szablonów i na takich nierównościach również bywały nieperfekcyjne. Wszystkie pozostałe oznaczenia nałożę już w formie kalkomanii, ponieważ są to na tyle szczegółowe symbole, że wykonanie ich w inny sposób nie będzie raczej możliwe. Jak może pamiętacie z odcinka o kalkach w poprzednim projekcie, potrzebny nam będzie błyszczący lakier bezbarwny oraz płyn do kalek. Ponieważ tym razem mamy do dyspozycji aerograf, lakieru nie będę nanosił na cały model, a tylko w miejscach, w których będą umieszczone kalkomanie. Użyję tutaj lakieru Vallejo Premium. Jest to akrylowy lakier błyszczący, całkowicie bezpieczny dla farb na bazie wody i co ważne, nie wymaga on rozcieńczania do malowania aerografem. Kładę cienką warstwę lakieru na miejsca przeznaczone pod kalki i kiedy wszystkie miejsca już będą pokryte lakierem, nakładam drugą, również cienką warstwę w te same miejsca, od początku w tej samej kolejności. Takie dwie cieńsze warstwy będą bezpieczniejsze niż jedna grubsza, ponieważ lakierem tym łatwo zrobić niechcący zaciek. Jest on dosyć płynny. Pomiędzy warstwami nie jest konieczna jakaś dłuższa przerwa, wystarczy, żeby tylko lakier wstępnie związał. Po drugiej warstwie lakieru zostawiamy model najlepiej na kolejny dzień, ale akurat ten lakier schnie dosyć szybko i jeśli ktoś jest bardzo niecierpliwy, to właściwie już nawet po godzinie można nakładać kalkomanię. Procedura jest tutaj niezmienna. Wycięty fragment kalki ląduje w ciepłej wodzie. Teraz smarujemy miejsce docelowe płynem pod kalki. Jak zwykle używam tutaj płynu Microset. Sprawdzamy, czy kalkomania odkleja się już od papieru. Jeśli tak, to przenosimy ją na model, ustawiamy precyzyjnie na miejscu i odsączamy nadmiar płynu. Na bokach wieży umieszczamy numery ewidencyjne wozu. Taki sam numer będzie także z przodu i z tyłu kadłuba. Na przedniej dolnej płycie pancerza mamy także skrzydło husarskie, czyli odznakę pierwszej polskiej dywizji pancernej. Liczba 40 na czarnym tle oznacza, że jest to czołg dowództwa dywizji pancernej. Natomiast żółte koło z wpisaną 30 to oznaczenie nośności mostu w tonach, po którym przejechać mógł taki czołg.
Na wieży mamy informacje dotyczącą eksploatacji czołgu, podobnie obok gniazda dolnego karabinu. I teraz pora na płyn na kalki, czyli w moim przypadku Microsol. W tym miejscu w okolicach litery T najwyraźniej nie był położony dokładnie lakier błyszczący i możecie zobaczyć klasyczne tak zwane srebrzenie kalki. Na szczęście jest to jeszcze do naprawienia. Odrobina płynu właśnie Microsol powinna dokładnie ułożyć kalkę i zniwelować to srebrzenie. Płyn nakładam na wszystkie kalkomanie i zostawiam model na kilka godzin. Jeśli wszystko będzie w porządku z kalkami, to model zabezpieczymy już wtedy lakierem satynowym i teraz dopiero zacznie się zabawa, to na co pewnie wielu z Was czeka, czyli weathering. Ale to już w następnym odcinku, a więc nowych widzów zachęcam do subskrybowania kanału i słyszymy się już niedługo. Cześć!